niezwykłe miasto. Nawet w budynkach, które doskonale znamy, koło których przechodzimy wielokrotnie, potrafią kryć się niezwykłe, świetne, choć mało znane dzieła sztuki. I tak jest w przypadku budynku dawnej Miejskiej Kasy Oszczędności, który został wzniesiony w latach 1881-1883 według projektu wiedeńskiego architekta Karola Borkowskiego. Był to jeden z pierwszych budynków, który wprowadzał nowoczesne formy obręb średniowiecznego jeszcze w dużym stopniu miasta. Po mniej więcej 50 latach, na początku lat 30. XX wieku, postanowiono odnowić wnętrza banku. Częścią tej modernizacji było zamówienie u najbardziej znanego wówczas krakowskiego artysty Józefa Mehofera 2 witraży. Ozdobiły one reprezentacyjną klatkę schodową. Józef Mehofer wraz ze Stanisławem Wyspiańskim należeli do ulubionych uczniów Jana Matejki. Pod jego kierownictwem pracowali przy odnowieniu kościoła mariackiego w Krakowie na początku lat 90. XIX wieku. Ich zadaniem była m.in. realizacja polichromii w prezbiterium według projektu mistrza. Tam też z bliska zetknęli się ze średniowiecznymi witrażami, a spotkanie to zaowocowało wspólnym witrażem do okna w fasadzie. Doświadczenie zdobyte przy odnawianiu krakowskiej fary pozwoliły Mehoferowi już kilka lat później wygrać konkurs na witraże do kościoła świętego Mikołaja w szwajcarskim Fryburgu. Dzięki tym witrażom realizowanym aż do 1936 roku Mehofer stał się postacią rozpoznawalną w całej Europie, a jednocześnie zyskał renomę specjalisty malarstwa monumentalnego. Wielkie projekty Mehofera nie ograniczały się do tematyki religijnej. Artysta podejmował również tematykę nowoczesną, odpowiadającą na potrzeby współczesnego miasta. Dlatego chętnie przyjął zamówienie od polskich przedsiębiorców na ozdobienie wnętrza reprezentacyjnej sali posiedzeń ich krakowskiej siedziby. Wnętrze Izby Przemysłowo-Handlowej to pierwsza poważna realizacja Mehofera łącząca świat ekonomii i sztuki. Mehofer, artysta nowoczesny, stworzył tu dzieło totalne, łączące w sobie nowatorskie rozwiązania formalne i techniczne. Nie tylko zaprojektował polichromię oraz obraz nad stołem prezydialnym, poskromienie żywiołów. Jego projektu są także meble oraz lampy. Było to jedno z pierwszych wnętrz w Krakowie wyposażonych w oświetlenie elektryczne. Obraz nad stołem prezydialnym przedstawia geniusz ludzki, który zapanowuje nad 4 żywiołami. Dzięki nauce, dzięki przemysłowi, dzięki gospodarce panuje nad światem, panuje nad naturą. Aby dowiedzieć się więcej o witrażach mehoferowskich, idziemy do pracowni i Muzeum Witrażu w dawnym zakładzie witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego. Jaka wspaniała przestrzeń. Kamienica, w której jesteśmy, została zaprojektowana i wybudowana specjalnie dla potrzeb pracowni. Skąd w ogóle taka popularność witrażu na przełomie XIX i XX wieku? Po takim zmęczeniu, znużeniu maszynizacją, koniec i przełom wieku XIX-XX przyniosły chęć powrotu do ręcznej pracy. Coraz częściej sięgano do tradycyjnych technik. Jedną z nich było właśnie witrażownictwo, które zagościło we wszelkich budynkach. Mehofer interesował się dość wcześnie witrażem. A kiedy trafił tutaj, do tej pracowni? W jakich okolicznościach? Pierwsze sygnały, jakie mamy dotyczące aktywności Mehofera, jeśli chodzi o projektowanie witraży, to jest wspólny projekt Wyspiańskiego i Mehofera, projektowany pod okiem Jana Matejki do Bazyliki Mariackiej w Krakowie. 16 scen z życia Marii, oni projektowali je trochę w takiej konwencji witraża średniowiecznego. Całe później życie Mehofera było związane z tym zakładem. Wszystkie jego ważniejsze, poza fryburskimi, realizacje powstawały tutaj, a Mehofer sam wielokrotnie dziękował Izie Żeleńskiej, która dobierała kolory do jego witraży. A czy witraż z budynku Banku PKO na ulicy Szpitalnej też tutaj powstawał? Tak, on tutaj powstawał. Mamy zresztą dokumentację z tego czasu, mamy umowę podpisaną pomiędzy zakładem a Powszechną Kasą Oszczędności. Wiemy, kto był odpowiedzialny za niektóre
kluczowe, takie newralgiczne części, jak malowanie ciał. W przypadku witraży na Szpitalnej Mehofer wyznaczył do malowania ciał swojego byłego asystenta Adama Siemianowicza. Natomiast Mehofer, i to też było zakontraktowane w umowie, miał dokonać tylko i wyłącznie korekt tej warstwy malarskiej. Wróćmy teraz do siedziby Banku PKO na ulicy Szpitalnej. Między parterem a pierwszym piętrem znajduje się witraż Alegoria Oszczędności. W górnej części środkowej kwatery widzimy młode, piękne dziewczyny niosące dożynkowy kosz z bogatym plonem, który przyniosło polskie rolnictwo. Poniżej widzimy młodzież pod opieką Alegorii Oszczędności. Młodzież wrzuca monety do skarbonki. Natomiast Alegoria Oszczędności trzyma w rękach róg obfitości, z którego wysypują się różnobarwne kwiaty i owoce. W bocznych kwaterach u dołu, ponad napisami, które informują nas o autorach witrażu, widzimy pszczoły chodzące po plastrach miodu. Pszczoły to oczywiście symbol ciężkiej pracy. Wyżej widnieją wysokie domy. Co prawda domy te wzniesione są w tradycyjnym stylu, ale ich wysokość sugeruje, że mamy do czynienia z drapaczami chmur. Przypominają o potędze amerykańskiej gospodarki, która wówczas była wzorem dla Polski. Na drugim witrażu, zwanym Sue quisque faber fortunae, również widzimy efekty ciężkiej pracy. Łacińska inskrypcja oznacza każdy jest kowalem swego losu, co przypomina, że ciężką pracą można dojść do bogactwa. U dołu każdej z kwater widzimy skarbniki strzegące drogich kamieni, szmaragdu i rubinu. W środkowej zaś kwaterze skarbniki strzegą najcenniejszego skarbnika – młota i kowadła. Młot i kowadło przypominają jednocześnie, że gospodarka młodego państwa polskiego opierała się nie tylko na rolnictwie, ale także na przemyśle, którego podstawą było górnictwo. Warto wstąpić do siedziby Banku PKO i zobaczyć na własne oczy dwa wybitne dzieła polskiego witrażownictwa. Thank you.